Top lista najliczniejszych gatunków ptaków w Polsce. Numer 1. Przechodzimy na pola. Właściwie jestem w złym terenie, więc zaraz się przeniosę w lepszy teren, gdzie będzie można lepiej poopowiadać. Na pierwszym miejscu najliczniejszy gatunek ptaka w Polsce, skowronek polny. Zapraszam. No, myślę, że krajobraz, który znajduje się za mną, czyli takie rozległe łąki, jak najbardziej będą już skowronkowi odpowiadać. Gatunek najliczniejszy, może to niektórych dziwić, że to nie wróbel jest najliczniejszy, a innych, że nie zięba, bo przecież w niektórych opracowaniach nawet spotyka się taką informację, że to zięba najliczniejszy ptak Europy i tak dalej. Tego nie wiem, nie wnikam, jaki jest najliczniejszy ptak Europy, może zięba, może skowronek. Natomiast w Polsce z pewnością jest to skowronek polny i wynika to z bardzo prostej i oczywistej rzeczy. Najczęstszym typem siedliska, jakie ptaki mają do dyspozycji w Polsce, są pola uprawne. Polska jest to jednak kraj krajobrazu głównie rolniczego, stąd takiego właśnie siedliska ptaki mają możliwie najwięcej i nie ma się co dziwić, że właśnie gatunek związany z polami uprawnymi jest na pierwszym miejscu z liczbą nieco około właśnie 7 milionów par, czyli trochę więcej, sporo więcej niż wróbli. Jeśli chodzi o skowronka, tak samo jak u wróbla, możemy powiedzieć, że gdyby nie człowiek, to tak naprawdę tych skowronków by tutaj nie było. I sprawa jest prosta. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Otóż wróbel był związany bezpośrednio z budowlami człowieka, z jego gospodarstwem, z tym, że człowiek rozsypywał trochę ziarna i tak dalej. Natomiast skowronek jest związany z siedliskiem, z którym żyje, z polami uprawnymi. Tysiące lat temu wszędzie w Polsce, nawet tu, gdzie ja tutaj stoję, wszędzie rósł las. Była to gęsta puszcza, która sobie tu rosła i nie występowały tu właściwie żadne skowronki, prawdopodobnie trochę występowało lerki, jeśli powstawały w takich lasach jakieś polanki przez wiatrołom, przez jakąś gradację tego, co teraz nazywamy szkodnikiem, jakiegoś owada, tak, to w takich miejscach powiedzmy skowronek borowy, czyli lerka jak najbardziej, natomiast generalnie skowronka polnego w Polsce w tamtych czasach nie było i dopiero kiedy człowiek wyciął te lasy i przemienił je w pola uprawne, ten skowronek się tutaj pojawił. Jest to gatunek typowo taki właśnie stepowy, który lubi otwarte przestrzenie i bardzo dobrze odnalazł się na naszych polach. Zapraszam do komentarza i trochę odrobiny zdjęć. Posłuchajmy sobie jeszcze jakiejś informacji o skowronku. Skowronek jest nieco większy od wróbla. U tego gatunku nie ma wyraźnego dymorfizmu płciowego. Jest to ptak szarobrązowy z białawym brzuchem. Na grzbiecie i na piersi występuje ciemne kreskowanie. Niekiedy skowronek może stroszyć swój niewielki, tępo zakończony czubek na głowie. W naszych szerokościach geograficznych jest to ptak wędrowny, który jednak nie odlatuje daleko, bo zaledwie do południowej Europy. Przylatuje już w lutym, natomiast odlatuje w październiku. Niekiedy zdarzają się osobniki zimujące. Śpiew skowronka można usłyszeć na polach zaraz po przylocie. Jest to chyba jeden z najbardziej znanych śpiewów ptaków. Posłuchajmy. Skowronek śpiewa w locie, niekiedy bardzo długo. Jest to typowe zachowanie dla ptaków zasiedlających tereny otwarte, ponieważ brakuje tu eksponowanych miejsc, z których można obserwować i oznaczać swoje terytorium. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest śpiewanie w locie i regularne oblatywanie zajętego rewiru. Gniazdo skowronka jest zbudowane na ziemi. Jest doskonale ukryte i trudne do znalezienia. Nie pomaga fakt, że ptaki dorosłe zazwyczaj siadają w oddaleniu od gniazda i dalszą drogę do niego pokonują pieszo, przemykając pośród niskiej roślinności. W ciągu roku skowronek wyprowadza od 1 do nawet 3 lęgów. Pokarmem skowronka są głównie owady, ale także nasiona oraz zielone części roślin. W
Polsce skowronek podlega ochronie gatunkowej ścisłej, choć polowano na niego jeszcze pod koniec XIX wieku. Ale już we Francji jest on gatunkiem łownym, do którego strzela się w celach kulinarnych po dziś dzień. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę. Kto tego nie zrobił, sugeruję, żeby zasubskrybował mój kanał, bo dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków, które mam nadzieję wkrótce. Natomiast jak już powiedziałem, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach Ptasiej Strefy. Cześć!